Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, i tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, Joanna Prokop, Radio Rebeliant. Dzisiaj waszym i moim gościem, moi drodzy, jest pan profesor Ryszard Balicki, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych i co najważniejsze dla nas dzisiaj, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zamęt informacyjny w mediach wrze o nieprawidłowościach w obwodowych komisjach wyborczych, nieprawidłowościach, które się mogą zdarzyć. Znaczy są takie anomalie, natomiast nasi obywatele tych anomalii znaleźli na tyle dużo, że może się to okazać być no jakimś wzorem, tak? Ja mam do pana takie pytanie na początku. Kiedy może nastąpić powtórzenie liczenia głosów w komisjach? Czy jest możliwe powtórzenie liczenia głosów w całym kraju? Czy jest możliwe unieważnienie wyborów i na jakich zasadach to się powinno odbyć? Czy to w ogóle jest, czy jest jakaś szansa na to? Dużo pytań, więc trzeba byłoby tak powoli do tych kwestii podejść. Pierwsza podstawowa sprawa. Wybory się odbyły. I tu to trzeba podkreślić. Wybory w Polsce opierają się tak naprawdę na pracy komisji obwodowych. To jest ten najważniejszy element całego procesu wyborczego. Mimo tych ambitnych nazw, Komisja Okręgowa czy Państwowa Komisja Wyborcza, to tak naprawdę najważniejszą robotę robi komisja obwodowa. To jest te 30 ponad tysięcy komisji, to jest te 260 000 ludzi, którzy w tych komisjach pracują. To od nich tak naprawdę zależy, żeby ten wynik ustalony był zgodny z wolą wyborców. O tym trzeba pamiętać. Trzeba również pamiętać, że konstrukcja komisji obwodowych jest pochodną komitetów wyborczych, bo w skład komisji obwodowych wchodzą kandydaci przedstawieni przez komitety, poszczególne komitety. Tu nie ma osób, które ktoś sobie wstawił, to są właśnie ludzie z różnych komitetów i to jest ta idea, która przyświecała tak naprawdę twórcom tego systemu, żeby oni wzajemnie sobie patrzyli na ręce, żeby wzajemnie się pilnowali, koordynowali swoje prace i kontrolowali jednocześnie. I teraz. Panie profesorze, każda komisja, przepraszam, że przerwę, każda komisja z 32 143 komisji, każda komisja ma mieszany skład, nie było komisji, gdzie, a to w takim razie proszę powiedzieć, skąd ta pomyłka w Krakowie, to znaczy chyba członkom komisji powołanym przez Koalicję Obywatelską zależałoby na tym, żeby ten wynik był poprawny. W związku z tym skąd taka pomyłka? To jest 1000 głosów, które jakby zostały zamienione. To dwie kwestie. Po pierwsze, nie ma możliwości, żeby cała komisja była jednopartyjna, czy wywodząca się z jednego komitetu. Może się w pojedynczych przypadkach zdarzyć, ale raczej nie powinno, żeby dwie osoby były z tego samego komitetu. Mówię, że raczej nie powinno, bo weźcie państwo pod uwagę, że oprócz tego, że mieliśmy 13 komitetów kandydatów zarejestrowanych w wyborach w pierwszej turze, to tak naprawdę mieliśmy 40 komitetów zarejestrowanych, a właściwie przynajmniej połowa z nich były zarejestrowane tylko po to, żeby zgłaszać właśnie kandydatów do komisji. Więc... A ja mówię o drugiej turze. W drugiej turze rozumiem, że byli tylko członkowie... Nie, składy komisji nie zmieniały się, czyli te osoby, które zostały wyznaczone do komisji, pozostają. Mogą być oczywiście zmiany wynikające z przypadków losowych albo z tego, że ktoś na przykład, nie wiem, nie pracował w pierwszej turze i wtedy komisarz dokonał zmiany. Ale mimo wszystko nie ma możliwości, żeby komisja była, no powtórzę tą formułę, która jest nie do końca właściwa, jednopartyjna.
Jeżeli chodzi o tą komisję krakowską 95, jeżeli dobrze pamiętam numer, to ja to akurat sprawdziłem, bo też byłem zdziwiony. W tej komisji akurat nie było kandydata przedstawionego przez komitet pana Nawrockiego. Była pani wystawiona przez komitet pana Rafała Trzaskowskiego. Przewodniczącym chyba był człowiek z komitetu pana Stanowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Jak mogło dojść, bo akurat jeżeli chodzi o ten przykład krakowski, to tutaj członkowie komisji przyznali, że to jest z ich strony pomyłka. No, dokonano błędnego przypisania liczby głosów jednego kandydata drugiemu. Nie wiem, jak mogło dojść do takiej pomyłki w sytuacji, kiedy mamy dwóch kandydatów. Zmartwiła mnie ta sytuacja bardzo, bo to świadczy, że komisja nie zrobiła tego, co w ich pracy było najważniejsze, a nawet, powiedzmy to brutalnie, za co im zapłacono. Komisja miała dokonać zliczenia głosów. Tutaj było najprostsze liczenie, bo tylko dwaj kandydaci, dwie kubki, mówiąc krótko, plus trzecia ewentualnie głosy pozostałe, nieważne i tak dalej, i tak dalej. Zliczenie tego nie jest żadnym problemem. Oczywiście jest ten proces polegający na tym, że najpierw się to liczy, później trzeba to wprowadzić do systemu komputerowego, później jest generowany protokół, no ale na litość boską, no to trzeba sprawdzić, czy w tym protokole ten wynik jest zgodny z wyliczoną liczbą głosów. Tylko panie profesorze, to już teraz nie chodzi o kandydata, tylko chodzi o nasz system. Nasz system, przepraszam bardzo. Demokracja nie może efektywnie funkcjonować bez zaangażowania obywateli. Ci obywatele się zaangażowali i zaczęli sprawdzać poszczególne protokoły poszczególnych komisji i okazało się, że takich anomalii, które w takiej sytuacji już nie są anomalią, czyli gdzie na przykład większość było oczywiście ze szkodą dla Rafała Trzaskowskiego, to znaczy ten przyrost był niestatystyczny, jeżeli chodzi o... Jeden z kolegów znalazł ponad 130 komisji, gdzie takie anomalie występowały, że ten przyrost jakby trochę wydawał się być sztuczny na korzyść pana Karola Nawrockiego. Oczywiście znalazł też 114 komisji, gdzie było odwrotnie, tak? Więc jakby bądźmy tutaj sprawiedliwi. Natomiast te anomalie, te dziwne wyniki dotyczyły przede wszystkim tak, placówek DPS-ów, placówek medycznych. Tych pomyłek było więcej na niekorzyść kandydata Rafała Trzaskowskiego i te pomyłki bardzo mocno odbiegają od statystyki. Dlatego gdyby różnica pomiędzy kandydatami na przykład była, nie wiem, 1,5 miliona, 2 miliony czy więcej, to rozumiem, że to nie ma znaczenia. Ale w przypadku różnicy lekko ponad 369 tysięcy głosów, to być może my jako obywatele zaczynamy mieć wątpliwość. Czy właśnie nie doszło do oszustwa wyborczego wręcz, nie pomyłki, ale świadomego oszustwa wyborczego? Znaczy, poza tym ostatnim zdaniem z całą pani wypowiedzią się zgadzam. Jeszcze będę wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o stwierdzenie co do samego oszustwa. Ja zakładam, bo nie mam innych dowodów w tej chwili, nie mam innych argumentów, zakładam, że te pomyłki są jednak nieintencjonalne. Nie chcę przejmować założenia, że ileś osób pracujących w komisjach intencjonalnie chciało zafałszować wynik. Poruszyła pani znowu kilka kwestii. Tutaj mamy ten element taki jak te DPS-y, czyli obwody zamknięte. Tu jest pewien problem. Znaczy, moglibyśmy zastanawiać się, ale to pewnie z udziałem innych specjalistów, dlaczego akurat w takich okręgach te wyniki często są jednorodzajowe, tak to nazwijmy, bo to też trzeba powiedzieć, że zdarzały się komisje, gdzie wyniki były jednorodzajowe na rzecz drugiego kandydata. To jest ciekawa kwestia. Znaczy, panie profesorze, może dlatego, że pielęgniarka czy ktoś, kto jakby były one odzwierciedleniem
jakby preferencji, tak, wyborczych tej osoby, która pomagała, a nie tych, którzy tak naprawdę głosowali. Natomiast ja bym tak się do końca na tych DPS-ach nie chciała skupiać, panie profesorze, tylko właśnie na całości. To znaczy mam na myśli to, że my jako obywatele, no państwo stoicie na straży jako PKW poprawności wyborów, tak, ich rzetelności, ich uczciwości. I co PKW może zrobić teraz, jeżeli na przykład będzie bardzo dużo tych informacji, czy możecie, na przykład czy w przypadku Krakowa, konkretnej udowodnionej rzeczy, wy zmienicie na stronie internetowej, a dlaczego? Dlatego, że protokół został przedstawiony przez zobowiązaną do tego komisję obwodową. Protokół został zaakceptowany i zliczony przez komisję okręgową i stał się podstawą opublikowania oficjalnego, ostatecznego wyniku wyboru w skali kraju. Na tym etapie Państwowa Komisja Wyborcza nie ma możliwości dokonać żadnej zmiany. Tutaj jedyną możliwością jest złożenie protestu wyborczego. Każdy wyborca bądź przewodniczący komisji, bądź też zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom. To są te dwa tryby, które mogą być zastosowane. I tutaj apel do wszystkich osób, które mają, czy są dysponentami informacji, które by wskazywały na możliwość wystąpienia bądź przestępstwa przeciwko wyborom, bądź innych zdarzeń, które naruszały zasady przeprowadzenia wyborów, do skorzystania z tych dwóch dróg, czyli protestu wyborczego, jest czas na złożenie tych protestów, bądź zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Tylko w tym trybie. I zwróćcie nas uwagę, dopiero po uruchomieniu tej procedury, czyli procedury, no nazwijmy to łącznie sądowej, jest możliwość dokonania ponownej weryfikacji głosowania w danej komisji. Nie ma innej możliwości. Tutaj Państwowa Komisja Wyborcza sama z siebie nie może tego nakazać. To też jest ciekawa kwestia, zauważcie Państwo, 5 lat temu różnica między kandydatami wynosiła 400, bodaj 40 tysięcy, teraz to jest 370 tysięcy. Te nożyce zaczynają się bardzo zbliżać i ja tutaj twierdzę, że kodeks wyborczy nie jest przygotowany na takie sytuacje. I może się okazać, że warto byłoby wprowadzić rozwiązania, które są w niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przepisy mówiące o automatycznej konieczności ponownego przeliczenia w sytuacji, jeżeli różnica pomiędzy kandydatami określona bądź to liczbowo, bądź to procentowo jest określona stosunkowo mała. Tam jest to w różnych stanach, bo to jest bardzo zróżnicowany system wyborczy. U nas No tego właśnie, nie ma niestety. I to jest do poprawienia, panie profesorze, bo tak jak już powtarzałam, ja to powtarzam na każdej audycji, chyba z panem też już dzisiaj to mówiłam, że czujemy się bardzo bezradni i czujemy się troszeczkę, może, no ja się czuję trochę oszukiwana, tak, ale to ja subiektywnie, bo aplikacja promowana przez pana Mateckiego i Ziobrę i jej wpływ na wybory, to też nie było wyjaśnione. Czy to nie było zakłócenie poprawności wyborów? Znaczy, dla mnie na przykład oglądając państwa konferencje prasowe, zauważyłam, że ważniejszym było 2 panów w koralach w komisji na Żoliborzu niż aplikacja, z której korzystali niektórzy członkowie komisji wyborczych i okazało się, że odmawiali ludziom jakby tego, żeby zagłosowali, ponieważ nie znaleźli tego człowieka w tej aplikacji. Czym to skutkowało, panie profesorze? Tym, że ktoś mógł na podstawie danych tej osoby sobie po swojemu zagłosować i takich sytuacji nie możemy uniknąć. To jest raz. 2. Właśnie żebyśmy nie wprowadzali też słuchaczy ewentualnie w jakąś konfuzję. Nie, to znaczy, jeżeli ktoś chciał głosować w oparciu o zaświadczenie i komisja nie wydała mu karty, to po pierwsze, to jest naruszenie prawa wyborczego i to należy oczywiście oprotestować, natomiast nie można było zagłosować za tą osobę bez jej zaświadczenia. To tutaj tego ryzyka nie ma. No, przepraszam, że przerwałem, ale żeby od razu wyjaśnić. No mam nadzieję, chociaż takie się w opinii publicznej pojawiają informacje. Panie profesorze, też anomalią jest bardzo duży przyrost głosów nieważnych w niektórych komisjach.
I to też jakby, i to wszystko jest na korzyść kandydata, który wygrał, więc no, ciężko jest nie widzieć tego i mówić, że okej, jesteśmy, tym bardziej, że mówimy o kandydacie popieranym przez partię, która przez 8 lat pozwalała sobie, jak ja powiem, że nieprawidłowości, to będzie totalny eufemizm, tak? Pozwalała sobie na różne rzeczy, za które teraz musi ponieść konsekwencje. Wszyscy wiemy, że prezydent może ułaskawiać, w związku z tym to jest walka o wszystko. Jeżeli ktoś nie chce pójść do więzienia, to walczy również metodami, które są niezgodne z prawem. I teraz właśnie pytanie jest, jak PKW, jak państwo z tym będziecie walczyć? Albo właśnie jak możecie pomóc tym obywatelom, żeby na przykład nas uspokoić i powiedzieć, nie, wszystko jest zgodne z prawem. To po kolei. Jeżeli chodzi o tą dziwną aplikację, którą co niektórzy politycy lansowali, to ja zresztą w trakcie wyborów to, co mogłem zrobić, to w mediach społecznościowych zwróciłem się z informacją, że oczywiście żadna nieautoryzowana aplikacja nie jest podstawą do niewydania karty wyborczej. To było oczywiste. Z punktu widzenia formalnego, z tego, co nam przekazano, ta aplikacja nie zbierała danych wrażliwych, tam była możliwość podania tylko numeru zaświadczenia. W związku z tym, no to jest tak, jak na kartce można byłoby sobie zapisać numer zaświadczenia, nie wiem po co, ale można było, to tutaj uznano, że ta aplikacja sama z siebie nie jest tutaj elementem, który ingeruje w proces wyborczy. Natomiast na pewno na podstawie czegokolwiek wynikającego z tej aplikacji nie można byłoby podejmować decyzji, czy obywatel ma otrzymać, czy też nie ma otrzymać karty wyborczej. Każdy obywatel, który miał zaświadczenie uprawniające, czy pokazujące jego prawo do głosowania, taki głos musiał oddać. Jeżeli ktokolwiek mu w tym przeszkodził, ma podstawę do zaskarżenia tego i o tym trzeba pamiętać. Natomiast ja nie chcę oceniać tutaj pewnych kwestii politycznych, proszę wybaczyć, z oczywistych powodów. Natomiast już w trakcie wyborów, zwłaszcza tej drugiej tury, byłem zdziwiony, to delikatnie powiedziane, całą akcją, która została właśnie nagrana przeciwko zaświadczeniom i osobom, które te zaświadczenia posiadają. To była skandaliczna sytuacja. Tutaj miałem możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii, więc się do tego odniosłem, bo to, co jest najgorsze, to jest właśnie obniżanie zaufania do procesu wyborczego. I ma pani rację, że to wszystko, co się dzieje obecnie, właśnie z uwagi na tą niewielką różnicę głosów pomiędzy kandydatami, jest bardzo niepokojące. Bo, proszę państwa, no bądźmy szczerzy, z uwagi na prawie 300 000 osób uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów, pewne problemy, łącznie z nadużyciami, zawsze mogą się zdarzyć. Tylko z uwagi na skalę tych zjawisk, one miały zawsze marginalne znaczenie na wynik ostateczny. Ja chcę wierzyć i dalej w to jeszcze wierzę, że nawet te wątpliwości, które mamy obecnie, o których mówimy słusznie, że o nich mówimy, bo na nie trzeba zwracać uwagę, one dalej są pewnym marginesem, który nie ma wpływu na wynik wyborów. Natomiast warto pewne rzeczy przeanalizować. Na przykład mówiliśmy o tych członkach komisji, prawda? Zwracaliśmy uwagę na to, że te osoby są wystawione przez różne komitety. Ja pani powiedziałem, że połowa komitetów, czyli 20 kilka z tych 40, które łącznie zostały zarejestrowane tylko po to, żeby zgłaszać ludzi do komisji. To jest pewne niebezpieczeństwo, bo przepraszam za brutalizm sformułowania, ale okazuje się, że część osób w komisjach jest tylko po to, żeby zarobić te kilkaset złotych. Może się okazać, że te osoby nie są zainteresowane ciężką jednak, bo wielogodzinną, merytoryczną pracą, a są zainteresowane tylko po to, tym, żeby sobie posiedzieć i później podpisać protokół. Bo wracamy do punktu wyjścia. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby protokół wygenerowany z systemu pokazujący inne wyniki niż te, które pół godziny temu czy 15 temu obliczyliśmy, no nikt tego nie zauważył. To się nie mieści mi w głowie.
Więc to Panie znaczy, profesorze, to, że osoby chcą zarobić, ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie chcą sobie dorobić. Ja widzę inne niebezpieczeństwo, że były w komisjach osoby, które specjalnie miały być właśnie po to, żeby siać chaos, albo które właśnie miały robić takie rzeczy, ja nie wiem, czy w Krakowie to było intencjonalne, czy nie, ale gdyby było intencjonalne, to właśnie mają robić takie rzeczy. I teraz tak, jeżeli obywatele znaleźli 130 komisji, gdzie były właśnie takie bardzo dziwne przyrosty i zamiany tego poparcia, to się już nie robi marginalne, bo jeżeli w komisji krakowskiej to było 1000 osób, jeżeli 130 komisji o różnej wielkości, to może się okazać, że jakby kandydat Rafał Trzaskowski zbliża się do... I teraz właśnie ostatnie pytanie, bo już widzę, że czas nam umyka. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Ile tych udowodnionych jakby głosów, które zostały w sposób zły policzone albo nawet intencjonalnie zamienione, musiałoby zostać udokumentowane, żeby przeliczyć głosy albo też powtórzyć proces wyborów? Ja tego nie wiem, ja się na tym w ogóle nie znam, dlatego pytamy się pana. doświadczeń w tym zakresie nie mamy, więc to wszystko będzie na zasadzie pewnego próby wykładni przepisów. Kodeks wyborczy jest dokumentem legislacyjnie bardzo słabym, ale to temat na inną rozmowę. Więc jeżeli chodzi o głosowanie w obwodach, to tutaj tak naprawdę moim zdaniem to zastrzeżenie muszę uczynić, bo to decyzja będzie sądu. No właśnie, sądu. I to jest znowu temat na kolejną rozmowę. Którego sądu, panie profesorze? No właśnie, to jest temat na kolejną rozmowę, pani redaktor, na pewno, bo nie załatwimy tego w kilka minut. Tego sądu, panie profesorze, czyli tego sądu, który został podważony, tej izby, która została podważona przez TSUE i ETPC, tak? To ja powiem Sądu Najwyższego. I chciałbym, żeby w Sądzie Najwyższym orzekali tylko i wyłącznie sędziowie, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. I na razie to zamknijmy w takim zdaniu, które ja wiem, niczego nie wyjaśnia, ale mówię, musielibyśmy dłużej. Natomiast wróćmy do tej kwestii podstawowej. Jeżeli chodzi o głosowanie na poziomie obwodu, to moim zdaniem wystarczającą przesłanką byłoby wykazanie, że doszło do pewnych nadużyć, błędów, albo właśnie próby oszustwa i tutaj nie ma potrzeby wykazywania liczbowo tak naprawdę, bo moim zdaniem jeżeli wykażemy, że nawet kilka głosów zostało źle policzonych, to konsekwencje powinny polegać jednak na przeliczeniu ponownie w tej komisji obwodowej całości. To moim zdaniem, żeby ten wynik był prawdziwy. Trochę gorsza sytuacja jest w skali kraju, na przykład gdybyśmy o tym mieli myśleć, no tutaj musielibyśmy pewnie dojść do sytuacji, w której ta liczba zastrzeżeń jest na tyle duża, że pojawia się pytanie o wiarygodność tego wyniku ostatecznego. Właśnie. I tutaj pani mówi o tych 100 kilkunastu komisjach, które zostały zestawione, że ta przyrost w drugiej turze był trochę zastanawiający. Z tego co widziałem, zestawienie to dalej jest poziom bodajże 4000 głosów. To nie jest oczywiście coś, co by przeważyło w skali kraju. Znaczy ja śmiem twierdzić i będę chciał to twierdzić, że ten wynik, który został podany, jest wynikiem zgodny z wolą wyborców. Natomiast jeżeli by się okazało, że tych zastrzeżeń do poszczególnych komisji obwodowych jest więcej i ta różnica zacznie się radykalnie zmniejszać, to tak, są tutaj dwie możliwości. Oczywiście na etapie weryfikacji można przeliczyć to ponownie. Nie wyobrażam sobie, co prawda, jakby miała wyglądać procedura przeliczenia w skali całego kraju. To jest naprawdę szaleństwo organizacyjne. Natomiast, i to już jest niestety bardziej możliwe, potencjalna decyzja o unieważnieniu wyborów mogłaby zapaść. Prawda? No bo jeżeli mamy do czynienia z naruszeniem prawa wyborczego i zgodnie z kodeksem, wymogiem kodeksowym ma to wpływ na wynik wyborów, no to konsekwencja jest właśnie taka, że unieważnia się te wybory. To tak ta procedura jest przygotowana. Nikt tego tak naprawdę na poważnie chyba nie brał pod uwagę, w związku z tym te przepisy są mało konkretne. A w tyle głowy zawsze mamy, że orzekać ma Sąd Najwyższy, a w Sądzie Najwyższym mamy sędziów i mamy osoby, co do których mamy uzasadnione wątpliwości co do ich statusu.
Panie profesorze, ja z całego serca dziękuję za rozmowę. Rzeczywiście tego czasu mieliśmy bardzo mało, bo temat jest tak szeroki, że to naprawdę póki co mamy prezydenta wybranego pana Karola Nawrockiego i nie możemy mówić o nim prawdy, ponieważ może się okazać, że będziemy wezwani przez sąd za to, że mówimy prawdę. Zgodnie z tym chyba, co pan Szefernaker ogłosił na mediach społecznościowych. To taka moja wstawka tylko. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, waszym moim gościem był dzisiaj pan profesor Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu. Jeżeli tylko będzie powód, oby nie, bo to znaczy, żebyśmy żyli w lepszym państwie, gdyby nie było takich powodów. Ale jak będzie, to oczywiście jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.